Dzień dobry! Na pewno każdy zna lub chociaż kojarzy film Trainspotting danego Boyla z 1996 roku. Film dziś kultowy. Już w okresie premiery stał się popularny i pomimo, że był filmem o narkomanii, to trafił do kin. Filmy ukazujące problem narkomanii nie cieszą się uznaniem producentów. Ci boją się w nie inwestować, bo ludzie nie chcą oglądać filmów o tak poważnych problemach. Ale czy na pewno? Dziś przedstawię Wam najlepsze filmy o tematyce narkomanii i pokażę Wam, jak przedstawiają one rzeczywistość ludzi uzależnionych. Na początku powiem, że na moją listę trafiły filmy ukazujące realny temat narkomanii i uzależnienia. Ominąłem wszystkie filmy, które mówią o wymyślonych narkotykach. Trainspotting z 1996 roku to film, który trzeba znać i nie należy się go bać. Jest specyficzny, bo świat narkomanów pokazuje w sposób wesoły, a nawet komediowy. Reżyser Danny Boyle w jednym z wywiadów mówi, że nie jest to film o narkomanii, ale o przyjaźni. Twórca nie chciał robić filmu, który wprowadzałby widza w stan przygnębienia, a nawet depresji. Jego film opowiadać miał historię ludzi uzależnionych, ale jednocześnie przyjaciół. W Trainspotting każdy bohater jest świetnie zarysowany. Wszyscy są charakterystyczni i różnią się od siebie. Potrafią być samotni lub być w związkach, potrafią być przystojni lub nie, ale wszyscy są wyrzutkami. Ich życie odbiega od normy, która podana jest na samym początku filmu. Ta norma to posiadanie telewizora, kredytu, konta w banku, stałej pracy itd. Nasi bohaterowie wydają się nie gonić za podaną normą. Ona nie jest celem ich życia. Ale właściwie innego celu nie mają. Ich życie związane jest z używkami. Mówimy tu m.in. o heroinie. Jest ona przyjmowana przez bohaterów w różnej postaci, ale najczęściej dożylnie. Nie wszyscy są uzależnieni. Tommy nie bierze i nie chce brać. Jednak, kiedy zostawia go dziewczyna, chłopak popada w depresję i sięga po heroinę. Ma łatwy do niej dostęp, bo trzyma z kolegami, którzy biorą. Begbie nie bierze narkotyków, ale jakby mu się bliżej przyjrzeć, to jest uzależniony. Prawdopodobnie od alkoholu, bo niemal zawsze widzimy go pijącego. Ale na pewno uzależniony jest od nienawiści, którą sieje wszędzie, gdzie tylko nadarzy się okazja. Często sam ją tworzy. Reszta przyjaciół, czyli Sick Boy, Spud i Renton, są uzależnieni od heroiny. Reżyser pokazuje ich w sytuacjach zażywania narkotyku, jakby to było coś normalnego w ich życiu. Nie próbuje tego ani degradować, ani upiększać. I to jest coś, co powoduje, że ten film jest strawny. Reżyser nie próbuje oceniać bohaterów. Pokazał ich jako paczkę przyjaciół, którzy żyją własnym życiem, a nie tym przyjętym przez system. Mimo trudnej tematyki film jest zabawny. Zawiera trudne momenty, ale jednak bliżej mu do wesołej historii niż do dramatu. Widz nieraz się zaśmieje, nieraz się uśmiechnie, choć też nieraz podda się zadumie lub poczuje smutek. Jednak to nie jest typowy dramat. Danny Boyle wraz ze scenografem zaplanowali film jako pełen kolorów. This particular one is a very major Danny inspiration, which is one of his first inspirational pictures, which is not only gives a colour inspiration, but also gives a major filmic inspiration. W filmie mamy bardzo dużo kolorów. Elementy kompozycji są kolorowe i sprawiają wrażenie, jakby świat otaczający bohaterów był kolorowy, wesoły. Zobaczcie te ujęcia. Mamy tutaj scenografię kolorową lub światło, które nadaje wyraźnego koloru. Co ważne, kolor potrafi wypełniać cały kadr. Takie ujęcia są zestawione z innymi, również wypełnionymi kolorami, przez co widz ma wrażenie dużej zmienności kolorów w przedstawionym świecie. Tutaj dywan ma kolor dominujący w całej kompozycji. I tutaj podobnie, dywan nadaje koloru całości. W tym ujęciu światło nadaje koloru całej kompozycji. W tym kadrze mamy kolorowy blok. Na pewno nie był to przypadkowy wybór pleneru. Większa ilość kolorów w kadrze występuje częściej. Ale poza kolorowymi kadrami mamy dużo szarości i brudu. Jest on nieodłączną cechą świata bohaterów. Pani scenograf, tworząc świat bohaterów, inspirowała się wieloma zdjęciami prawdziwych narkomanów i ich otoczenia. Te zdjęcia ukazują dużo szarości, brudu, smutku. W filmie ujęcia zawierające szarość występują obok tych kolorowych. Tak jak ściany potrafiły być kolorowe, tak są również ściany szare i brudne. Mieszkania są raczej puste, nie ma w nich domowych elementów, jak książek czy gadżetów. To są mieszkania narkomanów. Akcja odbywa się w miejscach związanych z osobami uzależnionymi, jak toalety, pustostany, ulice czy dalekie od miasta plenery.
Danny Boyle raczej nie upiększał miejsc. Pokazywał ich naturalny obraz, często szary i nudny. Nie są to miejsca wyszukane, ciekawe, raczej zwyczajne. Czasami przerysowuje te miejsca jak ta toaleta. Jest tak zaniedbana, że trudno uwierzyć, by gdziekolwiek taka się znajdowała. Zatem pełny świat bohaterów to połączenie kolorów z szarością. Świat otaczający bohaterów jest więc nie tylko szary, ale i kolorowy. Zobaczcie te kadry. Każdy zawiera jeden dominujący kolor. Połączenie kadrów sprawia wrażenie, że film jest mocno kolorowy. Można powiedzieć wesoły, ale również z filmu możemy wybrać mnóstwo kadrów szarych, smutnych. Wtedy powiemy, że film opowiada smutną historię. Można powiedzieć, że reżyser pokazał ciepły, wesoły obraz świata bohaterów, ale również smutny i dramatyczny. Mimo że film opowiada o przyjaźni, to również opowiada o uzależnieniu, które niszczy. Można więc powiedzieć, że szare życie narkomanów jest od czasu do czasu kolorowe dzięki używkom. Kolor to nie jedyny środek wyrazu, którym Boyle chciał podkreślić życie narkomanów w swoim filmie. Przyjrzyjmy się teraz pracy kamery. Kamera wielokrotnie jest nisko i sprawia wrażenie leżącej na ziemi. Kompozycja kadru ukazuje nawet sufity, co jest rzadko spotykane w filmach. Bardzo często bohaterowie filmowani są z żabiej perspektywy, czyli z kamery blisko ziemi. Taki sposób filmowania może oznaczać, że reżyser chciał przybliżyć widzom bohaterów. Narkoman potrafi leżeć często na ziemi. Bohaterowie, siedząc na podłodze, dają sobie w żyłę, potem na nią padają, leżą i przeżywają trans narkotykowy. Leżą też, kiedy odpoczywają czy rozmawiają. No i leżą, kiedy jest źle. W tej sekwencji Renton jest bliski przedawkowania. Zauważcie, że leży bezradnie na ziemi i kamera pokazuje świat jego oczami. Niewątpliwie świat narkomana związany jest z ziemią. Begbie nie zażywa heroiny i jego na ziemi nie zobaczymy. Nie jest również filmowany z żabiej perspektywy. Taki sposób filmowania bohaterów może również oznaczać ich mentalny upadek. W końcu są wyrzutkami. Oprócz nisko ustawionej kamery mamy także kamerę trzymającą się blisko bohaterów. I to również jest nietypowe dla kina. Postaci potrafią być lekko zdeformowane przez szerokokątne obiektywy, czyli te z krótką ogniskową, ale nadaje to oryginalności. W filmach takie obiektywy zazwyczaj wykorzystuje się do planów szerokich i filmuje się bohaterów z pewnej odległości. Do pokazywania postaci kino woli obiektywy z długą ogniskową, które nie zniekształcają obrazu człowieka czy twarzy, ale nie pokazują szerokiego wycinka filmowej rzeczywistości. W Trainspotting jest wiele ujęć bohaterów wykonanych przy użyciu szerokich obiektywów, które jeszcze zbliżone do aktorów dały nieco przerysowany obraz. Reżyser chciał pokazać bohaterów mniej realistycznie. W swoim filmie odszedł od naturalistycznego obrazu świata i bohaterów. I może właśnie dzięki temu widzowie ich polubili. Dzięki temu narkomani byli strawni dla widza. Ja ze swojej strony bardzo polecam film i uważam, że każdy miłośnik kina powinien go znać. Requiem dla snu z 2000 roku, którego reżyserem jest Darren Aronofsky, to chyba obok Trainspotting najbardziej znana pozycja o tematyce narkomanii. W przeciwieństwie do filmu Boyla, Requiem dla snu jest wstrząsający. W sposób dosadny pokazuje, do czego może doprowadzić nauk narkotykowy. Początkowo film wydaje się znośny. Ponownie mamy przyjaciół, którzy mają marzenia. Każdy wydaje się być dobrym człowiekiem. Nie mamy tutaj eksponowania narkotyków, scen zażywania, przez co wydaje się, że używki nie są problemem w życiu bohaterów. Reżyser skupił się na eksponowaniu scen przedstawiających relacje bohaterów ze swoimi partnerami. Jednak druga połowa filmu ukazuje już rozpad wszystkiego, co było między bohaterami. Powiedziałbym, że ta połowa filmu jest nieznośna dla widza. W niej Aronofsky ukazuje rozpad przyjaźni, miłości, degradację umysłów i ciał bohaterów, a nawet ich poniżenie w społeczeństwie. Nie koloryzuje tego, do czego doprowadza narkomania. Film jest więc moralizatorski. Reżyser dokonuje oceny bohaterów. W tym filmie reżyser nie bawi się kolorem. Powiedziałbym, że pokazuje otoczenie bohaterów w standardowych barwach. Nie widzimy tutaj nic nadzwyczajnego, jeśli mowa o kolorze. Kolor w tym filmie nie ma zadania podkreślać ciągu narkotykowego czy stanu upojenia. Za to Aronofsky zastosował kilka innych zabiegów na obrazie. Timelapse, czyli mocno przyspieszone zdjęcia. Kamera w jednym ujęciu pokazuje przebieg jakiegoś zdarzenia. W tym filmie ma to na celu oddawać pewną monotonność życia bohaterów. Pokazuje, jak upływa czas bohaterom, jak niewiele robią, jak żyją z dnia na dzień, mając w myślach swoje marzenia, ale nie realizują ich.
Poza takimi przyspieszonymi ujęciami mamy ujęcia tak zwane detale. Pokazują one na dużym zbliżeniu jakiś fragment rekwizytu lub postaci. Wszystkie ujęcia związane z zażywaniem narkotyków pokazywane są w detalu. Obrazy te odróżniają się od reszty ujęć, ale mimo tego na nich nie skupia się reżyser. Pokazuje je w szybkim montażu. Widz nie jest w stanie przyjrzeć się procesowi przygotowywania narkotyku. Być może Aronofsky nie skupia się tak bardzo na narkotykach, bo chce pokazać, że według jego bohaterów narkotyki nie dominują w ich życiu. Jak się okazuje na końcu filmu, to nieprawda. Co ważne, ujęcia detale są powtarzane w filmie. To podkreśla powtarzalność tych czynności. Podkreśla rutynę przyjmowania narkotyków i tabletek, które uzależniają, a także innych czynności, jak oglądanie telewizji czy sprzedawanie narkotyków, czym zajmują się bohaterowie. Ta rutyna odnosi się do wspomnianej już monotonii. Ponadto mamy trochę specyficznych ujęć. Te ujęcia są tak wykonane, że mamy wrażenie, jakby kamera była przyczepiona do postaci. Jakby była ich częścią. Reżyser mógł chcieć przyczepić odbiorców do przedstawianych postaci i pokazać widzom, że będą oni obserwować bohaterów nawet w trudnych momentach ich życia. I tak też się dzieje. Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden środek wyrazu, który zastosował reżyser w swoim filmie. Jest to przejście do bieli. Występuje ono co jakiś czas. Jest dosyć wolne, a więc mocno zauważalne. Stopuje akcję i wygasza wątek. To takie symboliczne pójście spać po to, by obudzić się na nowo i zacząć kolejny dzień. To również podkreśla monotonię w życiu bohaterów. W jednym z moich odcinków omówiłem, co oznacza rozświetlenie kompozycji w filmie Leon Zawodowiec. Tam jest symbolem czegoś innego. Koniecznie zobaczcie. Film jest wykonany perfekcyjnie. Każdy kadr jest przemyślany. Obsada genialna. Każdy z bohaterów działa na widza. Do tego bardzo mocne zakończenie sprawia, że film zapada w pamięć. To również według mnie obowiązkowa pozycja dla kinomanów, ale ostrzegam, że film miejscami jest bardzo drastyczny. My, dzieci z dworca Zoo z 1981 roku to film, który jest solidnym kinem naturalistycznym. Wydaje się nie mieć upiększeń. Twórcy nie korzystają ze specyficznego montażu czy trikowych zdjęć. Estetyka tego filmu jest bliska dokumentowi. Nie ma tu zabawy kompozycją czy kolorem. Zdjęcia wydają się kręcone bez dodatkowych lamp. Twarze bohaterów okrywa często cień. Jakby w tym filmie najważniejsi byli aktorzy i kamera. Nic więcej. Jest mnóstwo ujęć zwyczajnych, typowych, które nas nie wciągają. Być może reżyser uznał, że historia przedstawiana w filmie nie potrzebuje upiększeń, a może nawet nie powinna być upiększana. Zobaczcie te sceny koncertu. Wydają się nijakie. Tu jest David Bowie i główna bohaterka. Kompozycja jest nijaka. W ogóle kompozycja nie wnosi nic do tego filmu. Jest poprawna i tylko poprawna. Ale mimo tego film się dobrze ogląda. Czujemy, że ten film ma być naturalny. W końcu opowiada historię prawdziwą. Film powstał na podstawie prawdziwych zapisów nastoletniej narkomanki. Christiane jest młodą dziewczyną, która zakochuje się w chłopaku uzależnionym od heroiny. Dziewczyna, aby zdobyć jego względy, próbuje narkotyku. Chłopak zaprasza ją do swojej strefy, a nie jest ona przyjemna. To przestrzeń, w której żyją tylko koledzy, również narkomani. Tych dwoje znajduje wspólny język. Chłopak szybko wyznaje dziewczynie, że sprzedaje się na dworcu homoseksualistom, aby mieć pieniądze na nauk. Ta informacja zostaje przekazana jak coś zwyczajnego. Christiane przyjmuje wiadomość i wciąż chce być przy chłopaku. Widz musi nadążyć za wszystkim. Jak mówiłem, film jest naturalistyczny i nie brakuje scen wstrzykiwania heroiny w żyłę. Widz musi to wszystko przyjąć. Fabuła nie czeka na odbiorcę. I to jest jasne, bo czujemy dokumentalny charakter filmu. Musimy wszystko, co pokazuje nam reżyser, zaakceptować. Sama bohaterka, Christiane, akceptuje świat narkomanii i prostytucji. To ją gubi, bo sama wchodzi w nauk i sama zaczyna zarabiać na swoim ciele. Film pokazuje, jak myśli i funkcjonuje osoba uzależniona. I nie są to obrazy przyjemne, ale jednocześnie pokazuje potrzebę miłości nastolatki. Mimo naturalistycznego i dokumentalnego charakteru, film nie przedstawia drastycznych scen. W przeciwieństwie do Requiem dla snu nie pokazuje upokorzenia bohaterów. Reżyser pozostawia wiele wyobraźni widza. Mnie w tej historii ujęło to, że miłość nie jest w stanie istnieć w warunkach narkomanii. Bohaterowie mają złudzenie, że mają siebie, bo to narkotyk decyduje, czy i jak długo są ze sobą. Bardzo polecam ten film ludziom wrażliwym. Mimo że temat jest ciężki, jest to piękna historia pewnej dziewczyny.
Film Las Vegas Parano z 1998 roku obejrzałem i stwierdziłem, że nie jest on dla wszystkich. Ten film nie jest przestrogą przed braniem narkotyków. Jest raczej podsumowaniem pewnej kultury amerykańskiej lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Jest komentarzem do prowadzonej w tych latach polityki Stanów Zjednoczonych. Jest pewnego rodzaju hołdem złożonym przez twórców epoce, która minęła. Jeśli nie znacie historii Stanów Zjednoczonych, to nie zrozumiecie wielu rzeczy w tym filmie i to doprowadzi do tego, że będzie on dla Was dziwną opowieścią bez większego sensu. Miałem nawet wrażenie, że film zrozumieją tylko osoby, które żyły we wspomnianym okresie i osoby, które doświadczyły odurzeń środkami chemicznymi, że tylko dla tych osób ten film będzie miał sens. Mimo wszystko film jest podobny do innych o tej tematyce. Reżyser wykorzystuje kolor w budowaniu przedstawianego świata. Obraz wydaje się być nawet przesycony różnorodnością barw. W niektórych kadrach kolory niemal krzyczą. Podobnie jak w Trainspotting, kolor podkreślany jest albo światłem, albo kolorowymi rekwizytami, czy nawet scenerią. Bohaterowie są niemal zawsze w miejscach wyróżniających się kolorystyką. Często kolor jest inny niż byśmy oczekiwali. Czy ktoś z nas spodziewałby się różu w pokoju hotelowym? Las Vegas idealnie pasuje do kolorowego nastroju filmu. Niemal każda postać wyróżnia się ubiorem. Niemal każda ściana jest w specyficznym kolorze. Także plenery są wyróżnione kolorem. Jak przyjrzymy się wszystkim obrazom Las Vegas Parano, to zobaczymy, że kolorystyka gra tutaj ważną rolę i jest złożona z ciepłych barw. Reżyser Terry Gilliam jawnie pokazuje, że obraz podkreśla odurzenie narkotykowe bohaterów. Dobrze to widać także w efektach, które są jawne i widz nie ma wątpliwości, że odnoszą się do wizji narkotycznych. Nie ma tu symboliki. Jest jawne zakrzywienie rzeczywistości. Niekiedy nie mamy efektów cyfrowych, a na ekranie są gumowe potwory. Na pewno takie podejście reżysera powoduje, że narkotyki są tutaj brane na wesoło. Tak jak w przypadku Trainspotting, film przypomina komedię, nie dramat. Kolejnym zabiegiem na obrazie jest krzywa kompozycja. Kamera często nie trzyma poziomu. Obraz potrafi być mocno pochyły, a czasami kamera jakby się kołysała. Takie filmowanie również wspiera percepcję osoby odurzonej środkami chemicznymi. Twórcy za pomocą krzywej kompozycji opowiadają historię dwóch bohaterów, którzy właściwie przez cały czas są pod wpływem różnych narkotyków. I taka kompozycja do nich pasuje. Warto jeszcze zwrócić uwagę na szybką kamerę. Szybką, czyli filmującą szybko poruszający się samochód. Kamera sunie tutaj z prędkością pojazdu. Odbiorca ma poczucie dużej prędkości, dużego ruchu. Ale są też sceny, w których widz poczuje powolne tempo akcji. Są to długie dialogi, niewielki ruch kamery lub nawet nieruchoma kamera. Sceny podkreślające ruch występują na przemian ze scenami podkreślającymi bezruch. Takie połączenie sekwencji może przekazywać widzom, jak czuje się osoba odurzona środkami farmaceutycznymi. Taka osoba ma zmienne poczucie czasu. Miewa stany wysokiej temperatury i dużego pobudzenia oraz dużej senności i uspokojenia. I jeszcze zobaczmy, jak kamera pokazuje postaci i rekwizyty. Obiekty potrafią być blisko kamery, nawet tak, jakby miały w nią uderzyć. Stosowane są obiektywy szerokokątne i zbliżając do nich obiekty ma się wrażenie zakrzywienia kompozycji. Obraz nie jest dla widza naturalny. Często postaci są blisko obiektywu, co nie jest normą w kinie. Podobną sytuację mieliśmy w Trainspotting. Takie filmowanie wspiera nienaturalność i wynaturzenie przedstawianego świata. Świata, w którym żyją bohaterowie pod wpływem narkotyków. Użyte środki wyrazu na obrazie oraz absurdalne sytuacje fabuły sprawiają, że film odbiera się jako groteskę. Cała historia wydaje się wielkim tripem narkotykowym. Traffic z 2000 roku właściwie nie powinien trafić na moją listę, bo opowiada o problemie przemytu narkotyków, a nie o samej narkomanii. Jednak jest w nim kilka ciekawych zabiegów realizatorskich, które odnoszą się do narkomanii. Reżyser Steven Soderbergh chciał wystylizować swój film na tani dokument. Od samego początku film wydaje się nagrywany szybko jakąś małą, niekoniecznie dobrą kamerą. Zobaczcie zdjęcia. Nie przypominają kinowej produkcji. Obraz jest jak z taniej amatorskiej kamerki. Do tego niektóre ujęcia wydają się być bardzo słabe, jakby nie zajmował się nimi zawodowy operator. Podobnie z montażem. Oglądając film ma się niekiedy wrażenie dużej amatorszczyzny. Ujęcia, które są niemal takie same, są łączone, czego w filmach się nie praktykuje. Zestawiane ze sobą ujęcia pod względem kompozycji powinny się różnić. Widzicie ten kadr? Jest tutaj za dużo podłogi. Nie jest ona ważna dla sceny, a mimo tego operator ją pokazał. Kompozycję można ocenić jako nieprawidłową. Ujęcia scen akcji
kompozycji są kiepskie. Wyglądają jak dokumentalne ujęcia bez planowania. Do tego obraz tak drga czasami, jakby kamerę trzymała osoba nie będąca operatorem. Nawet ciężko się ogląda pewne sceny. Na ekranie możemy mieć znanego aktora, ale obraz kojarzy się z tanim kinem niezależnym. Zwróćcie uwagę na te panoramy kamery. Są one tutaj niepotrzebne. Nic nie wnoszą do filmu. Sugerują raczej brak wiedzy nad montażem. Spójrzcie na to przesuwanie kadru. Coś strasznego z punktu widzenia operatora. A oświetlenie planu jest naprawdę słabe. Niektóre zdjęcia wydają się nagrywane bez udziału mistrza oświetlenia. Zobaczcie te okna. O prawidłową ekspozycję wyraźnie nie zadbano. Te prześwietlone punkty to coś, co można zobaczyć w amatorskich filmach kręconych tanimi cyfrowymi kamerami. Zza okien światło wchodzi do pomieszczeń niczym niekontrolowane. Tak jakby na planie nie było nikogo, kto by potrafił to światło ujarzmić. Spójrzcie na twarze aktorów na tym ujęciu. Są mocno prześwietlone. Wygląda to na brak kontroli nad światłem. Podobnie tutaj. Ekspozycja jest nieprawidłowa. Oczywiście wszystkie te zabiegi są umyślne. Reżyser chciał wystylizować swój obraz na amatorski i dokumentalny. Tak, jakbyśmy nie mieli do czynienia z wysokobudżetowym kinem, a niezależną produkcją. Mogło to mieć na celu odsunięcie widza od myślenia o dobrym kinie, a przybliżenie go do realnego problemu transportowania narkotyków do kraju. W filmie jest wątek nastolatki wpadającej w nałóg. Są sceny pokazujące zażywanie narkotyków przez młodych ludzi. Ujęcia, które to pokazują, nie upiększają nic. Wspierają stylizację filmu na dokument. I zobaczmy, jak gra w tym filmie kolor. On również wspiera stylizację filmu na amatorskie nagranie. Poszczególne sceny idą w konkretną tonację i przede wszystkim różnią się od siebie. Szczególnie widać to na dwóch przeciwstawnych sobie barwach, niebieskiej i żółtej. Proces color gradingu to proces polegający na odpowiednim nadaniu kolorów kompozycji, aby wzmocnić temat sceny. Tutaj color grading jest wykonany tak, jakby był zrobiony amatorsko. Miejscami jest kiczowaty. Niektóre sceny wyglądają, jakby pochodziły ze starej taśmy. Obraz nie ma kontrastu i miejscami jest mało ostry. Sceny wydają się mieć chaotycznie dobrany kolor, a nawet wydają się być wyjęte z innego filmu. Ale cały ten kicz jest umyślny. Montaż wydaje się amatorski, a film zdobył Oscara w kategorii Najlepszy montaż w 2001 roku. A Steven Soderbergh odebrał statuetkę za reżyserię tego filmu. Nie ma więc mowy o amatorszczyźnie. Fabuła pokazuje, jak władza nie radzi sobie z nielegalnym handlem narkotyków oraz jak jej skorumpowanie uniemożliwia walkę z przestępczością. Natomiast środki wyrazu zastosowane na obrazie powodują, że widz czuje narkomanię. Czuje zniszczony, przerysowany czy kiczowaty obraz przedstawionej rzeczywistości, który można porównać z obrazem świata narkomanów. Niby jest on kolorowy, ale tak naprawdę jest to świat pełen smutku, brudu i kiczu. Dla mnie reżyser wspaniale dobrał formę do tematu filmu. Sam film ciężko się ogląda, ale to naprawdę dobre kino. Szkolny chwyt z 2006 roku również nie mówi bezpośrednio o problemie narkotykowym, ale zawiera ciekawą scenę zażywania narkotyku przez głównego bohatera. Sam film przypomina kino niezależne, kino niskobudżetowe, ale to pasuje do historii o uzależnionym nauczycielu, który nie widzi sensu w swoim życiu. Ujęcia kręcone są z ręki. Obraz niekiedy mocno drga, ale jest to świadomy zabieg. Czasem jest to nawet drażniące, ale widz się do takiego sposobu pokazywania historii przyzwyczaja. Do tego ujęcia potrafią gubić ostrość. Najbardziej rzuca się w oczy brak profesjonalnego oświetlenia planu. Sceny wyglądają, jakby do ich nakręcenia nie używano filmowego światła, a wykorzystywano tylko to, które jest w pomieszczeniach. Przez to obraz wydaje się amatorski. Podobnie jak Trafik, tutaj wydaje się, jakby do budowania sceny nie wykorzystano mistrza oświetlenia. Scen zażywania narkotyku jest niewiele i nie są one wyeksponowane. Reżyser skupił się tylko na jednej takiej scenie. Ta scena wygląda, jakby operator bawił się kompozycją, jakby pozwalał sobie na eksperymenty. Nie mamy w pełni pokazanej postaci, a ostrość potrafi skupiać się na ścianie. Ale widz czuje, że to wszystko jest zamierzone. Podobnie jak reszta filmu, ta scena wygląda jak z kina niezależnego. W takich filmach twórcy pozwalają sobie na eksperymentowanie z formą. W całym filmie nie ma zrywów akcji. Nawet można powiedzieć, że film ma monotonne tempo. Ale to pasuje do życia głównego bohatera, którego zagrał Ryan Gosling. Aktor nawet otrzymał nominację do Oscara za tę rolę. W tym filmie reżyser skupia się na życiu postaci, na ich codzienności i na ich relacjach z innymi bohaterami.
Kamera lubi bohaterów, jest bardzo blisko nich. Niekiedy wydaje się to trochę dziwne, ale przyzwyczajamy się do takiego sposobu filmowania. W tym filmie pokazywana jest monotonia życia i godzenie się na życie w pewnym systemie. Dlatego kamera chce pokazywać bohaterów i ich otoczenie w sposób monotonny, często realistyczny. Wspomniana scena, pomimo eksperymentalnego charakteru, jest dosyć realistyczna. Nie jest upiększona kolorem czy światłem. Przez taki sposób filmowania widz ma wrażenie, że pokazywane treści są realne, bo nie są upiększone. Film przedstawia obraz człowieka, który chce uczyć młodzież samooceny, by byli wolnymi ludźmi, a sam jest uzależniony. Uważam, że to ciekawy obraz, chociaż ciężko się ogląda, bo jest w nim dużo monotonii. I na koniec film dla mnie wspaniały, Wkraczając w pustkę z 2009 roku. To film bardzo specyficzny i wyróżniający się od wszystkich wspomnianych przeze mnie. Reżyser Gaspar Noé ma na swoim koncie świetny, a zarazem bardzo drastyczny film Nieodwracalne. Jego filmy nie są łatwe, ale ja jestem jego fanem. Myślę, że na moim kanale pojawi się odcinek o filmach tego reżysera. I znowu, nie jest to film o samej narkomanii, a o filozofii bytu, świadomości i duszy. Jednak trafił na moją listę z uwagi na, według mnie, jedną z najpiękniejszych scen pokazania stanu narkotycznego. Ta scena jest wykonana przy użyciu komputera. W poprzednich filmach efekty CGI nie były wykorzystane na taką skalę. Tutaj reżyser wspaniale wykorzystał cyfrowe efekty w tym filmie. Cały film widz ogląda z perspektywy bohatera. Jest jego oczami. To wzmacnia immersję. Scena zażywania narkotyku jest spokojna. Najpierw są ujęcia, które pokazują, jak bohater przygotowuje i zażywa narkotyk. Reżyser nie spieszy się. Te ujęcia są długie, ale widzowi to nie przeszkadza. Zamiast muzyki mamy dziwne dźwięki, których nie da się zinterpretować, ale wspaniale dopełniają scenę. Cyfrowa postprodukcja została tutaj wykorzystana do pokazania przejścia ze stanu normalnego bohatera w stan narkotyczny. Dźwięki stają się bardziej słyszalne. Reżyser wspaniale pokazał przejście świadomości bohatera w zupełnie inny stan. Nawet można powiedzieć w inny wymiar. Widz wie, że to stan narkotyczny, czyli coś, co należy potępiać, ale mimo wszystko podziwia to, co jest pokazane na ekranie. Podziwia obrazy, które niczego mu nie przypominają, a jednak go interesują. Nie mamy wątpliwości, że te obrazy symbolizują stan narkotyczny bohatera. Cała sekwencja trwa około 7 minut. To naprawdę dużo, ale jak mówiłem, reżyser nie spieszy się. Chce, by widz wszedł w stan ducha bohatera, który jest pod wpływem narkotyku. Uważam, że reżyser wspaniale wykorzystuje efekty komputerowe w tym filmie. I to jest coś, czego w innych filmach z mojej listy nie mieliśmy. Mnie film zauroczył swoją nietypową narracją i otwartością. Pomimo, że mamy tutaj dużo działania komputera, to widz angażuje się w przedstawianą historię. Można powiedzieć, że komputer i ta nietypowa narracja w pierwszej osobie jeszcze bardziej dały poczuć widzowi stan świadomości bohatera odurzonego narkotykiem. Wszystkim polecam ten film, ale ostrzegam, że ma wiele scen dla dorosłych. Napiszcie, jakie Wy jeszcze znacie filmy poruszające temat narkomanii i czy w ogóle sięgacie po takie filmy. Na koniec proszę ocencie moją pracę i jeżeli odcinek Wam się spodobał, to udostępnijcie go na swoich mediach społecznościowych. Zwiększy to zasięgi mojego kanału, no i da mi motywację do dalszej pracy. Dziękuję Wam, komentujcie i trzymajcie się do następnego odcinka.